Cześć wszystkim, z tej strony Adam Małysz. Młodsza widownia może mnie nie kojarzyć, to szybciutko wyjaśniam, że jestem utytułowanym, emerytowanym skoczkiem narciarskim. ZUS niestety kiepsko płaci, a paliwo jest w cholerę drogie, dlatego wziąłem się za recenzowanie aut. Za moimi plecami znajduje się najprawdziwsze włoskie auto nad wyraz stylowe, mocarne oraz kapryśne, które zwie się DR6. Jest tak samo włoskie jak spaghetti bolognese i pizza hawajska, jest tak samo włoskie jak MG brytyjskie i Włoch z niego taki jak ze mnie Adam Małysz. Zapraszam serdecznie na film. No i sam pierw, jak zawsze lecimy z zestawem ciekawostek barowych. Ekspansja chińskich marek w Polsce nabiera tempa. W 2025 roku udział w rynku wyniósł 8,2% w kategorii nowe auta osobowe. A w samym grudniu padł rekord udziału w rynku, który wyniósł imponujące 14,5%. Zapytacie, jak wygląda to obecnie? Ano najnowsze dane mamy z lutego i jest to 11,4%. Marka DR ma obecnie jednego przedstawiciela na mapie Polski i znajduje się on w Białymstoku. Jest to pełnoprawny salon z pełną obsługą posprzedażną, a nie jakiś tam kurnik sprzedażowy z wychodkiem, jak to ma miejsce w wielu innych przypadkach. DR Automobiles, czyli włoska montownia chińskich gigantów takich jak Chery, Bike, Jack, Dongfeng oraz Changan. No i słuchajcie, kują oni różne submarki, właśnie takie jak prezentowany DR, jest jeszcze Evo, Birba, Sport Equip, Tiger czy też iX. Łącznie mają, zdaje się, 23 modele. W Macchia i Zernia są dwa zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 250 000 m2 i co więcej jest centralny magazyn z częściami, a więc w teorii nie powinno być problemów z długim czasem oczekiwania. Zapytacie, kiedy po raz pierwszy pokazano szerszej publiczności DR-a? Ano miało to miejsce w 2006 roku podczas festynu Motor Show w Bolonii. Pierwszy na salonach pojawił się model DR5. Obecnie we Włoszech mają 412 dealerów i 421 punktów serwisowych. Sami przyznacie, że brzmi to naprawdę dobrze. W 2025 roku sprzedano we Włoszech 34 286 aut. Tym samym jest to rekordowy wynik grupy, aczkolwiek nie są to liczby, które robią na mnie specjalne wrażenie. Zgarnęli przy tym 1,3 miliarda przychodu, co również jest oczywiście rekordowym wynikiem. Aż 80% sprzedaży stanowią modele benzynowe z LPG. Dacie wiarę? A skoro już przy LPG jesteśmy, to warto wspomnieć, że za instalację tutaj odpowiada firma BRC Gas Equipment. Grupa DR Automobiles dostępna jest również w Hiszpanii, Czechach i Słowacji, a w tym roku zaczynają ekspansję w Belgii, Francji oraz w Niemczech. Kończąc wątek ciekawostek barowych, dodam jeszcze, że w 2024 roku włoski urząd zwany AGCM nałożył na DR Automobiles karę w wysokości 6 milionów euro za wprowadzanie klientów w błąd, że jest to produkt made in Italy. Oczywiście marka się od tego wyroku odwołała, twierdząc, że nigdy nie ukrywali oni swego pochodzenia. Tak czy srak, to tutaj nie ma co bić piany, gdyż są różne historie z Włochami i wystarczy spojrzeć na nasze podwórko i na historię związaną z Alfą Romeo, która miała się nazywać Milano, a nazywa się Junior. Z racji tego, że jest produkowana w Polsce i jakby się nazywała Milano, no to mogłaby się kojarzyć, że jest to produkt made in Italy. W materiałach prasowych producenta pada takie promienne hasło jak: wszystkie nasze auta objęte są 5-letnią gwarancją z limitem kilometrów 100 000, co jest wyrazem pewności co do trwałości oraz niezawodności naszych aut. Zależy, z której strony na to spojrzeć, bo jeśli spojrzymy na tle europejskich producentów, to wypada bardzo dobrze, a jeśli jeździmy mało w skali roku, to wypada jeszcze lepiej. Jeśli natomiast spojrzymy na inne chińskie marki, to absolutnie już żadnego szału nie ma. Gwarancja instalacji podpięta jest pod pojazd. W razie ewentualnych problemów wóz zostawiamy w serwisie i nie uczestniczymy w odbijaniu piłeczki pomiędzy serwisem salonowym a zewnętrznym dostawcą instalacji. Jak wygląda temat personalizacji DR6? Ano jest bardzo imponująca. Wnętrze mamy zawsze w ciemnej, praktycznej tonacji,
czytaj czarnej. Wzór felg mamy zawsze ten sam, mierzą one 19 cali, są pięcioramienne, takie podwójne z rozczapierzeniem. Trzeba przyznać, że wyglądają całkiem oryginalnie. Z kolei lakier, oj tutaj to możemy naprawdę poszaleć. Jest do wyboru szary, tak jak na prezentowanym aucie, jest jeszcze biały oraz czarny, a także szary betonowy, który wręcz idealnie pasuje do otaczającej nas betonozy. No cóż, nie ma co się dziwić, że dobierają nam taką paletę, skoro od zarania dziejów rodacy wybierają tylko 3 kolory i wszystkie są w palecie DR-a. DR6 przypomina mi ostatnio testowanego Jacka JS8 Pro, z tym, że nie ma najmodniejszej listwy LEDowej biegnącej przez całą szerokość nadwozia i ma mniej okazały grill, który w Jacku nazywa się spektakularnie Zbroja wodospadu gwiezdnego. Ten tutaj nie ma oficjalnej nazwy, dlatego ja zaproponuję Pancerz Kryształowej Doliny, ewentualnie Całun Trapezowego Świtu. Zobaczcie, że nie mamy logo typowo na masce, ani też nie mamy na środku grilla łamane na zderzaka, tylko jest umiejscowione dość nietypowo tutaj po lewej stronie i mnie się to całkiem podoba. Przód narysowano cały agresywnie, dominują tutaj ostre linie, począwszy od lampionów po grill, aż po te atrapy wlotów powietrza i na drugą nóżkę dorzucono tutaj pionowe czerwone dekory. Z profilu nie mamy szczególnie co omawiać. Mamy emblemat DR w okolicy przednich nadkoli i 2 emblematy czerwone. Jeden mały tutaj i drugi ogromny, który biegnie niemal przez całą długość drzwi przednich, a także tylnych. I co najważniejsze, mamy mechaniczne, prawdziwe klamki, a nie jakiś tam cyrk na kółkach. Jeśli wejdziecie na stronę drautomobiles.pl, to nie znajdziecie ani jednego zdjęcia tyłu tego auta. Wierzcie mi na słowo, serio tak jest. Także proszę bardzo, oglądajcie, delektujcie się, czy też krytykujcie. Moim zdaniem wygląda on schludnie, a gdyby usunąć te światło stop oraz te żebrowanie, powiedziałbym, że wygląda elegancko, a także europejsko. A, i jeszcze ten atrapowicz mógłby być nieco niżej. Model 6 mierzy na długość ponad 4,5 metra, na szerokość ponad 1,8 i na wysokość ponad 1,6. Z kolei rozstaw osi to 2,6 metra, a jaki jest prześwit? No, niestety nie znajdziemy tego w danych technicznych. Widocznie producent uważa, że nie jest to istotny parametr, a ja uważam, że jest istotny i pogrzebałem w wujku Google, który nam podpowiada, że jest to równo 190 mm. Podano za to, ile wóz wnosi na wagę. W wersji benzynowej jest to 1490 kg, czyli waga lekka, a jeśli zdecydujemy się na wariant z LPG, musimy dołożyć ekstra 40 kg. Przód mamy kolumny MacPhersona, tył mamy wielowahacz, przód mamy tarcze wentylowane, a tył mamy tarcze niewentylowane. Ładowność 305 kg. Jest to naprawdę bardzo słaby wynik. Wystarczy, że do środka usiądzie taki kulturysta jak ja, który wrzuci do środka 5 30-litrowych kanistrów paliwa i już jest po zawodach. Teraz co drugi rodak jest prepersem magazynującym paliwo, dlatego mówię o kanistrach, a nie o pasażerach, żeby mieć lepszy pogląd. Pozostając w temacie, to zbiornik na benzynę mierzy 55 litrów, a na LPG 66 i jest to, moi mili, już wartość użytkowa. Co do zużycia, to w cyklu mieszanym producent deklaruje równo 8 litrów, jeśli jeździmy na benzynie, a jeśli na LPG jest to 9,4 litra na setkę. Zapytacie, czy podano, ile on dotryskuje paliwa? Oczywiście, że nie. Kogo to by tam obchodziło? Pod maską wiadomo, że jednostka o pojemności 1,5 litra. Co więcej, ma 4 cylindry, maksymalną moc 180 koni mechanicznych i 280 Nm i ma wtrysk bezpośredni. Sparowana jest z automatyczną 7-biegową dwusprzęgłówką od Getraga. Rzecz oczywista jak amen w pacierzu, że napędza to koła przednie. Do tego worka danych technicznych dorzućmy jeszcze prędkość maksymalną pojazdu, która wynosi 190 km na godzinę. Jest to prędkość, za którą władza z radością i entuzjazmem zamknęłaby nas w więzieniu. Teraz jest taka moda na dokręcanie śruby kierowcom i co gorsza, jest grupa osób, która te stale poczynania oklaskuje. Przekroczył bandyta jeden dopuszczalną prędkość, zabrać mu samochód, wsadzić do więzienia na dożywocie i ukarać całą rodzinę do 3 stopni pokrewieństwa, żeby wszyscy to dotkliwie odczuli. Pismak i marki prawią, że DR6, czyli przedstawiciel segmentu CES-ów, został zaprojektowany z myślą o rodzinach, które oczekują większej przestrzeni. No to sprawdźmy, jak w tej kwestii wypada bagażnik. To tak, nie otwieramy go za pomocą gestu stopą, aczkolwiek otwierany jest on elektrycznie. Dawaj.
Mierzy on 475 litrów pojemności. Z dobrodziejstw mamy lampkę po lewej stronie i po obu stronach uchwyty na siatki z zakupami, a pod podłogą mamy zbiornik na LPG. Próg załadunku mamy zlicowany z podłogą. Zapytacie, czy idzie z poziomu bagażnika złożyć oparcie tylnej wersalki, które jest dzielone w proporcji 1/3 i 2/3. To tak na upartego idzie to zrobić, aczkolwiek jest duże ryzyko, że pobrudzimy sobie przy tym spodnie. Wypełnienie okolicy zbiornika LPG niemiłosiernie trzeszczy na nierównościach. Aczkolwiek dealer zapewnił mnie, że walczą już z tym, żeby wyeliminować ten problem. Prezentację wnętrza jak zwykle zaczniemy od tylnej kanapy, to już niemal tradycja. Drzwi wykończone są całe na twardo, z wyjątkiem całej okolicy podłokietnika. Tu jest miękko i tu jest miękko. Zwróćcie uwagę, że drzwi wykończone są jeszcze takim ciemnym dekorem a la drewno. Na tylnej wersalce jest bardzo dużo miejsca w każdej płaszczyźnie. Profilaktycznie przypominam, że ja mam 175 cm wzrostu. Oparcie pleców na skrajnych siedziskach jest przyjemnie wyprofilowane i jest pod przyjemnym kątem, aczkolwiek nie jest on już regulowany. Oczywiście jest to czarna, sztuczna skóra, która przyjemnie przełamana jest sportową czerwoną nicią. Na skrajnych siedziskach mamy izofixy, a w miękkim podłokietniku mamy 2 uchwyty na napoje. Trochę szkoda, że nie mamy przebicia do bagażnika, do przewożenia dłuższych przedmiotów, na przykład nart. Karny jeżyk jest zaskakująco akceptowalny. Przetrwałbym tutaj ze 2 czy 3 godziny podróży, a w temacie podbicia, to jak widzicie, podłoga tutaj idzie jakieś 2 cm do góry. Z dobrodziejstw są szyby w prądzie, oddzielne lampki sufitowe dla obu pasażerów, nawiewy w tunelu środkowym oraz 2 porty USB typu A. Bezkluczykowy dostęp jest, ale wyłącznie z poziomu drzwi kierowcy za pomocą tego przycisku. Korzystając z okazji, to posłuchamy, czy drzwi się zamykają z należytą kulturą. Jest dobrze. Drzwi przednie, tutaj mamy ukłon w stronę kierowców, którzy lubią jeździć z zimnym łokciem. Otóż cała góra jest wykończona na miękko, a reszta jest dokładnie tak jak z tyłu. Fotele ze zintegrowanymi zagłówkami są wygodne, zapewniają przyzwoite podparcie boczne, no ale lipa straszna, że nie są ogrzewane. W mordzie mi zaschło. Są za to w prądzie. Fotel kierowcy regulowany jest w 6 kierunkach, a fotel pasażera w 4. Osobiście to oddałbym prąd za ogrzewanie i pielęgnację naszych hemoroidów. Otwierane okno panoramiczne jest naprawdę cholernie konkretnych rozmiarów, wpuszcza nam tutaj dużo światła do tej ciemnej kabiny. W temacie widoczności to jest ona bardzo dobra w każdej płaszczyźnie, a przy parkingowych manewrach wspomaga nas zestaw kamer 360, a także tylne czujniki parkowania. Jakiej jakości są kamery 360, to każdy widzi. Powiedziałbym, że jest to taka średnia rynkowa półka. Co do spasowania i wykończenia kabiny, to trzeba być naprawdę nieobiektywną świnią, żeby się tutaj do czegoś realnie przyczepić. Góra deski rozdzielczej wykończona jest na miękko, ponadto ma eleganckie przeszycie. Wysoki tunel środkowy również wykończony jest na miękko w okolicy kolan. To samo drzwi we wszystkich newralgicznych miejscach również wykończone są na miękko. Pod naciskiem potrafi się odezwać ten dekor. Można rzec, że taki standard wykończeniowy Mercedesa czy też Audi. Do tego stylu kierownicy oraz zegarów to obawiam się, że nie będę do końca obiektywny, a kto mnie do tego zraził? Ano Peugeot. Zacznijmy od 10-calowych cyfrowych zegarów, które mają kilka motywów. Jest też kilka opcji personalizacji, a ich szata graficzna balansuje pomiędzy pstrokacizną a taką czytelną współczesną klasyką. Obawiałem się, że w pełnym słońcu będą nieczytelne, ale dają radę. Szkoda, że nie mamy na nich wskazania poziomu zbiornika z LPG, ani też średniego zużycia, tak jak jest w Daci. Zapytacie, to w takim razie gdzie mamy wskazanie poziomu zbiornika z LPG? Ano jest tutaj przy lewym kolanie. Wieniec kierownicy jest to miks Peugeota i wolantu Tesli. Do mnie jego kształt kompletnie nie przemawia. Jedyna wygodna pozycja, jaką znalazłem, to ta na kierowcę syndykatu BMW. Z dobrych informacji to kierownica jest regulowana manualnie w 2 płaszczyznach i nie zasłania nam zegarów, tak jak to jest w Peugeocie. Fizyczne przyciski na kierownicy są i to mi się podoba. Lewy kciuk obsługuje tempomat, a także asystenta utrzymania pasa ruchu. Z kolei prawy tradycyjnie ma więcej roboty, obsługuje telefon, radio,
cyfrowe zegary, a także przypisane funkcje ulubione. Zestaw audio to, szanowni Państwo, są tutaj emblematy Pioneer i gra naprawdę sympatycznie. 12,3-calowe dotykowe centrum dowodzenia nie jest w języku polskim, nie pojmuje jak w dobie sztucznej inteligencji, dostępnych od ręki programistów, a także tłumaczy. Nie zostało to przetłumaczone na język polski, przecież to jest roboty maksymalnie na 1 czy 2 popołudnia. W salonie uzyskałem informację, że może za 2-3 miesiące będzie to zrobione. Tak czy siak, Android Auto, a także Apple CarPlay mamy po kablu. Menu nie jest jakoś szczególnie rozbudowane i zresztą bardzo dobrze. Działa on płynnie i co ciekawe, możemy jeździć bez ograniczeń z włączoną kamerą. Pod tabletem mamy przycisk do świateł awaryjnych i zestaw przycisków do wygodnej obsługi jednostrefowej klimatyzacji. No cud, miód i dofinansowania na zachcianki z KPO. Dalej mamy tackę do indukcyjnego ładowania naszego smartfona. Szkoda, że ona nie jest podwójna, skoro tak ładnie tutaj to wydzielono. Warto zaznaczyć, że ona działa bardzo szybko i przy byle ruchu nie rozłącza nam ładowania telefonu. Lewarek jest masywny i świetnie leży w dłoni. Dalej jest przycisk od wywołania kamer 360, selektor do wyborów trybu jazdy. Mamy tryb Eco, Normal oraz Sport. Dalej jest elektryczny rękaw i mamy jeszcze 2 uchwyty na napoje. Podłokietnik nie jest regulowany w żadnej płaszczyźnie, aczkolwiek dobrze go umiejscowiono. Skrywa pokaźną kieszeń bez żadnych dobrodziejstw. Pod pływającą konsolą mamy pokaźnych rozmiarów półkę, do której wejdzie, nie wiem, kobieca torebka, a może nawet i 2. Mamy gniazdo 12, USB typu A także slot na karty pamięci, co jest pięknym reliktem przyszłości. Tankujemy do pierwszego odbicia. Zbiornik na LPG mamy już pełny i za moment sprawdzimy, ile on zużywa LPG w trasie i ile dotryskuje paliwa. Udajemy się w trasę przez lokalne przybiałostockie wsie. Oczywiście będziemy poruszać się zgodnie z ograniczeniami prędkości i prędkość maksymalną, jaką zobaczymy na szafie, to pewnie będzie 90, a może i nawet 100 km na godzinę. Dokładamy do tej emeryckiej jazdy drogi ekspresowe, a także wożonko po aglomeracji miejskiej i będzie to najprawdziwszy cykl mieszany. Jak zawsze jesteśmy uzbrojeni w profesjonalny sonometr i zaraz sprawdzimy, jak wypada DR6 w temacie wyciszenia. Tempomat ustawiamy na 90 km na godzinę, ja się zamykam i mierzymy. Przy 90 mamy minimum 60,8 dB. Żeby mieć jakiś punkt odniesienia, czy jest to dobry, czy też zły wynik, zamieszczamy tutaj obok tabelkę z wynikami ostatnio testowanych aut. Zanim przejdziemy do pomiarów przy 120, to jeszcze napomknę, że jesteśmy w trybie normal i przy 90 km na godzinę prędkości obrotowe to 2000 obrotów na minutę. 120 jest na szafie, ja się zamykam i mierzymy. Przy 120 mamy minimum 62,6 dB, a prędkości obrotowe to 2200 obrotów na minutę. Jeszcze nie wiem, jak to wypada na tle innych aut, aczkolwiek moje wrażenia słuchowe są takie, że jest przyzwoicie wyciszone. Wyprzedzamy teraz ciężarówkę, dalej jesteśmy w trybie normal, jest 100 na szafie i rura. I cyk. No jak widzicie, całkiem żwawo to poszło. Konkretne słowa pochwały kieruję w stronę adaptacyjnego tempomatu. Działa naprawdę dobrze, nie pływa jak pijany zając od lewej do prawej, utrzymuje auto na środku pasa ruchu, przyspiesza, hamuje i widzi on kiepsko narysowane linie, a także krawężniki. A jak inni w cudzysłowie umilacze jazdy, ano nie zatruwają nam życia. Co ciekawe, reakcja na gaz pomiędzy trybami Eco a Sport jest w zasadzie niezauważalna, a to dlatego, że on na Eco też się całkiem nieźle zbiera. Nie mamy tutaj takiego ordynarnego tłamszenia osiągów. Nie znalazłem informacji bezpośrednio od producenta, w ile sekund ten wóz robi setkę, ale wypadałoby to amatorsko sprawdzić, korzystając ze stopera w telefonie.
Do kogo wóz nie byłby adresowany, to trochę dziwne nie podawać takiego parametru, zwłaszcza, że do dyspozycji mamy całkiem pokaźne stado koni. Zapytacie, jaki jeździ DR6 za równo 125 tysięcy złotych? Ano w tym miejscu warto podkreślić, że jeśli byście się zdecydowali na wariant stricte benzynowy, wówczas zaoszczędzilibyście 6 tysięcy złotych, no ale nie warto, bo szybko instalacja Wam się zwróci. Jeżdżąc bardzo ekonomicznie na benzynie, należy się spodziewać tutaj wyników rzędu 7 litrów na setkę, aczkolwiek większość osób na tych cyfrowych zegarach zobaczy tutaj wyniki rzędu 9 czy 10 litrów. To dużo, uwzględniając obecne ceny na stacjach paliwowych. Panie kochane, kultura pracy 1,5 litrowej jednostki napędowej jest dobra, jest całkiem żwawa, w górnym paśmie obrotów jej dźwięk nie irytuje, a delikatnie się obchodząc z pedałem gazu, niemal zapomnimy o jej istnieniu. Jeśli poruszamy się na gazie, zdarza mu się czasami delikatnie podszarpywać, aczkolwiek nie jest to uciążliwe i nie mam pojęcia, z czego to wynika. Być może z mapą coś jest nie tak. Zawieszenie nastawione jest na komfort i tutaj w zasadzie mógłbym postawić kropkę. Dobrze wybiera wszelkiej maści nierówności i trochę buja jak na łajbie. A i tutaj jeszcze napomknę, że okolice nadkoli są naprawdę dobrze wyciszone. W temacie skrzyni to działa płynnie, niezauważalnie i trochę ospale. Jak najbardziej pasuje do komfortowego charakteru auta. Mam świeże takie porównanie z inną 7-biegową dwusprzęgłówką, która jest w Jacku JS 8 Pro i wybrałbym tą, bo ta nie szarpie przy ruszaniu. 160 km za nami i teraz chwila prawdy. Ile dotryskuje paliwa? Litr i 0,2. Sprawdźmy, ile zużył przy tym gazu. $14 litrów, tak? Tak jest. Podsumowując, mamy komfortowego SUV-a z segmentu C z dobrą relacją ceny do tego, co oferuje. Mamy fabryczną instalację z LPG, co przełoży się na zdecydowanie niższe koszty codziennej eksploatacji. Jeśli wraz z małżonką i dziećmi nie uprawiacie zawodowo sumo, jest to ciekawa propozycja na rynku. Śliczne dzięki DR Graphics Białystok za użyczenie auta do testu, a Wy, drodzy widzowie, jeśli podobał Wam się ten film, koniecznie go podbijcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych produkcji. Sayonara!